Uwierzcie mi, jadąc pociągiem przez kilkadziesiąt godzin, na pewno znajdziecie chwilę wytchnienia czasu, by spokojnie pomyśleć o tym, co się wydarzy, kogo spotkacie na swojej drodze, czy będą jakieś przeciwności losu. Opowiem wam krótką historię przygody. Przygody, która nie tutaj się zaczęła i nie tutaj skończy. Nie przez przypadek znaleźliśmy się właśnie tutaj, w polowniczej prowincji Ningbo. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jeszcze w Hanoi starzec Zolkwoter powiedział, że to właśnie tutaj poczujemy ducha Wietnamu. Bylibyście ciekawi? My byliśmy. Ale jak się okazało, to wymagająca przygoda. Wyobraźcie sobie, że będąc przemęczonym i niedospanym przyjeżdżacie do celu późno w nocy, a już wcześnie rano wyruszacie w nieznane. Jadąc po bezdrożach, przemierzając podziemne rzeki, jaskinie, doliny. No uwierzcie mi, warto było. Gdy stanęliśmy przed bramą Bijdong, poczuliśmy chęć przygody. Efekt misternej pracy dwóch natchnionych mnichów pozwolił nam na własne oczy poczuć tę podniosłą atmosferę. To miejsce spowite mgłą tajemnicy. Kiedy tak zwiedzasz, zawsze szukasz czegoś ekstra. My swoje ekstra znaleźliśmy wysoko przy drugiej świątyni. To wejście do wnętrza góry. Do środka prowadziły kamienne schody. Nad nimi w sklepieniu wisiał złoty dzwon. Co stało się potem? Potem była już tylko magia. Odcięła nas od rzeczywistości, a przed oczami zobaczyliśmy projekcje przeszłych chwil oraz migawki z przyszłości. Czy to prawdziwa historia? Dla nas jedno jest pewne. Zmieniło się nasze myślenie i postrzeganie nie tylko tego wyjazdu. Zyskaliśmy pokorę wobec tego, co nieuniknione i pewność, że istnieje jakiś rodzaj mistycznej siły, takiej, która pomoże nam wyjść na spotkanie z przeznaczeniem.